Dziś wyjątkowe ciasto, czyli miękki i puszysty dwukolorowy biszkopt z delikatnym, słodkim, waniliowym kremem oraz galaretką z owocami, która dodaje całości kwaśności i orzeźwienia. 4 żółtka i jedno duże jajko w rozmiarze L oraz 80 g cukru ubij razem przez 15 minut na najwyższych obrotach miksera. W przypadku mikserów planetarnych ubijaj na średnich obrotach i piana może się też ubić nieco szybciej. W międzyczasie 3 płaskie łyżki mąki pszennej, najlepiej typu 450, 1 łyżkę kakao i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia wymieszaj razem dokładnie. Gdy piana będzie już ubita, czyli wyraźnie zwiększy swoją objętość, będzie sztywna i wyraźnie jaśniejsza, odstaw mikser na bok i po 2-3 łyżki przesiewaj suche składniki. Koniecznie przesiewaj, ponieważ kakao ciężko jest rozmieszać w wersji nieprzesianej i zazwyczaj jego dodanie do ciasta bez przesiewania kończy się większymi lub mniejszymi grudkami. Całość mieszaj delikatnie, ale bardzo dokładnie. I w ten sposób dodawaj mąkę z kakao i proszkiem, aż wymieszasz całość. Na koniec dolej jeszcze 5 łyżek oleju słonecznikowego lub rzepakowego i znów bardzo dokładnie wymieszaj, pamiętając o tym, że olej bardzo lubi gromadzić się na dnie misy miksera, więc bardzo dokładnie sięgaj dna za każdym razem, kiedy mieszasz. Gotowe ciasto na razie odstaw na bok. I teraz 4 białka, te, które pozostały po żółtkach z ciemnego ciasta, ubij na sztywno czystymi łopatkami miksera. Jeśli nie masz łopatek miksera na wymianę, to po prostu umyj je bardzo dokładnie i dokładnie wytrzyj. Kiedy białka będą ubite na sztywno, powoli po łyżce dosypuj 2/3 szklanki cukru. I kontynuuj ubijanie, aż piana będzie naprawdę bardzo sztywna i cały cukier rozpuści się w pianie. Zazwyczaj zajmuje to od 7 do 10 minut. Następnie dolej 1 łyżkę octu i znów całość wymieszaj. Tylko tyle, żeby wszystko się połączyło. Gdy tak się stanie, odstaw mikser na bok i dodaj jeszcze 2/3 szklanki mąki ziemniaczanej. Najlepiej jest tą mąkę przesiać. Ja tutaj nie przesiałam tej mąki i to był błąd, ponieważ później ciężko było ją rozmieszać i zajęło to dużo więcej czasu niż powinno. Także najlepiej jest przesiać tą mąkę do piany i całość delikatnie wymieszać. Gdy wymieszasz całą mąkę, dolej jeszcze 5 łyżek oleju i znów całość delikatnie i dokładnie wymieszaj. I teraz blaszka 24 na 35 cm. Dno blaszki wyłożyłam papierem do pieczenia, boków niczym nie smarowałam. Na dno blaszki wykładam całe ciemne ciasto, następnie na wierzchu całe jasne i najlepiej widelcem dokładnie mieszam całość. Nie chodzi o to, aby wszystko się wymieszało, tylko o to, żeby warstwy się połączyły i żeby się wzajemnie przenikały, więc dobrze jest to zrobić tak naprawdę dokładnie. Przyłożyć się, żeby później nie było jakichś warstw nierozmieszanego jasnego czy ciemnego ciasta, tylko żeby utworzyła się taka fajna zeberka. Kiedy wymieszasz już całość, wyrównaj z grubsza biszkopt i od razu wstaw go do piekarnika nagrzanego do 180 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem. Biszkopt piecz na drugim poziomie od dołu około 30-35 minut. Po tym czasie sprawdź patyczkiem, czy biszkopt jest upieczony. Jeśli jest upieczony, to już nie przedłużaj pieczenia, tylko od razu wyjmij go z piekarnika i zostaw do całkowitego wystudzenia. Biszkopt możesz upiec dzień przed składaniem ciasta. 2 galaretki truskawkowe rozpuść w 4 niepełnych szklankach gorącej wody i 2 galaretki brzoskwiniowe podobnie rozpuść w 4 niepełnych szklankach gorącej wody. Całość odstaw do momentu, aż galaretki będą chłodne i lekko tężejące. Galaretka czerwona, z racji tego, że znajdzie się bezpośrednio na kremie, może być nieco bardziej zastygnięta niż galaretka brzoskwiniowa. I teraz krem. 5 żółtek, białka możesz zamrozić i zużyć na przykład do zrobienia jakiejś fajnej bezy. I pół szklanki cukru. Możesz dodać też mniej, jeśli wolisz mniej słodkie ciasta. Całość ucieraj razem na jasną, puszystą masę od 3 do 5 minut. Następnie dodaj jeszcze 2 łyżki mąki pszennej i 2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej i całość wymieszaj. Tak, aby nie było grudek nierozmieszanej mąki. Najwygodniej jest to zrobić mikserem. Następnie dolej 600 ml mleka i całość ponownie wymieszaj. I tu uwaga, mikserem będzie na pewno bardzo chlapało, więc najlepiej zrobić jest to ręcznie. Najwygodniej i najszybciej chyba trzepaczką. Gdy wymieszasz całość, postaw garnek na ogniu i zagotuj wszystko razem, tak aby powstał gęsty, jednolity budyń. Ugotowany budyń przykryj szczelnie i zostaw do całkowitego wystudzenia. Gdy budyń wystygnie, 200 g miękkiego masła utrzyj na pół. To tak mniej więcej od 5 do 10 minut. Następnie po łyżce dodawaj wystudzony budyń, cały czas ucierając i ucieraj do momentu, aż powstanie gładki, jednolity krem.
Gdy tak się stanie, blat biszkoptowy nasącz. Ja tutaj nasączam ten biszkopt syropem, który został po odsączonych brzoskwiniach. Ten syrop nie był bardzo słodki, więc ja go nie rozcieńczałam, ale jeśli używasz brzoskwiń z puszki, które mają dużo słodszy syrop, możesz go rozcieńczyć wodą. Można również dodać soku z cytryny. Najlepiej do nasączenia tego biszkoptu użyć około 1 szklanki ponczu. Można ciutkę więcej, jeśli biszkopt bardzo się wysuszył w trakcie pieczenia. Na nasączony spód biszkoptowy wyłóż cały krem i wyrównaj. Ja całość wstawiłam do lodówki, żeby krem troszkę zastygł, ale jeśli zależy Ci, żeby warstwy mocno przylgnęły i się mocno połączyły, to nie musisz chłodzić tego w lodówce, możesz od razu wyłożyć owoce. U mnie jest to pół kilograma truskawek mrożonych, wcześniej pokrojonych na drobniejsze kawałki. Truskawki zalewam przestudzoną czerwoną galaretką. Ta galaretka dobrze jest, żeby była taka lekko tężejąca, wtedy nie będzie żadnych przecieków i nic na pewno nie wypłynie z ciasta. Następnie galaretkę odstaw do lekkiego zastygnięcia do lodówki. I teraz jeszcze pokrojone brzoskwinie z puszki. U mnie to był tak naprawdę słoik brzoskwiń o wadze 680 gramów, czyli troszkę mniej niż w puszce. No i na wierzchu galaretka brzoskwiniowa. Tak przygotowane ciasto najlepiej jest schłodzić w lodówce przez kilka dobrych godzin. Ja zostawiłam je na całą noc. Smacznego! Chcesz zaskoczyć bliskich pysznymi wypiekami? Moja nowa książka Na słodko to przepisy na babki w różnych smakach i konsystencjach, delikatne serniki o aksamitnym wnętrzu i kolorowe ciasta przekładane, które zrobią wrażenie na Twoich gościach. Przepisy są łatwe do zrozumienia i wykonania nawet dla początkujących cukierników. Dodatkowo do każdego przepisu masz film pokazujący jego wykonanie. Nie czekaj już dłużej i kup już dziś Na słodko na sklep.orchideli.com. Zapraszam.